Bum, 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 bum. Moi drodzy, ciąg dalszy opery mydlanej, jeżeli chodzi o amerykańskie banki, o krypto i o walkę dobra ze złem, trwa. Czołem, Łukasz. Cześć, Sławku. Łukasz, co takiego wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkuset godzin, jeżeli chodzi o upadek amerykańskich banków? Jak się okazuje, nie tylko Nie amerykańskich. tylko amerykańskich, tak. No, dużo się dzieje. Można powiedzieć, że istnieje Armagedon. Oczywiście wielu komentatorów mówi, że nie, to nie jest jeszcze tak strasznie jak w 2008 roku. W ogóle nam to nie grozi. Wszystko jest bezpieczne, tutaj nie ma się co bać. Nie wiem, czy tak jest. Nie jestem przekonany, czy nie będziemy mieli dalszego efektu domina, ale tak, przypomnijmy, najpierw Silvergate ma problemy. Te problemy wiążą się poniekąd ze zwiększonymi wypłatami, które były realizowane przez firmy krypto. Bank traci płynność, zaczyna się pewne zamieszanie. Drugi bank, Silicon Valley Bank, SVB, bardzo duży bank, bardzo duży bank. Szczególnie istotny ze względu na to, że obsługiwał bardzo wiele firm technologicznych, startupów, które musiały mieć pieniądze do tego, żeby działać, nie tylko krypto. Tak. No, YouTube. Ja kiedyś pamiętam, że YouTube zaczynał właśnie od Silicon Valley Bank. Możecie to potwierdzić, ale właśnie wszystkie fintechy i startupy z Doliny Krzemowej korzystały z tego banku. Tak, to możemy kiedyś o tym porozmawiać banku, bo bardzo ciekawy bank. Natomiast w następnym etapie po SVB dwa kolejne banki, w tym bank Signature Bank, zostaje zmuszony, w sumie nie wiadomo dlaczego, bo nic nie wskazywało na to, żeby ten bank był narażony na utratę płynności. Miał bardzo dobrą sytuację, przynajmniej według samego banku i według niezależnych analityków, którzy wyrażają bardzo duże zdziwienie. Dlaczego Fed tutaj oddał do dyspozycji ten bank funduszowi tych świadczeń gwarantowanych? Właśnie, FDIC. możesz... Właśnie. FDIC to jest taki fundusz, który gwarantuje wszystkim tym depozytariuszom, których banki płacą składkę członkowską, bezpieczeństwo wypłat do $250,000. Swoją drogą, bardzo ciekawe widziałem porównanie, jakby popatrzeć na banki, jaki procent, gdyby teraz banki upadły, Tak. te, które należą do FDIC, to to kwota, którą musiałby FDIC wypłacić w stosunku do funduszy, który posiada. Czy możesz zgadnąć? No bo teoretycznie powinien mieć tyle, żeby wypłacić te wszystkie zobowiązania. Myślę, że FDIC leci na rezerwie cząstkowej. Tak, i to na rezerwie cząstkowej poniżej, zgodnie z tym, co widziałem, poniżej jakiegoś takiego minimum zdroworozsądkowego. Widziałem kilka analiz i jedna mówiła, i to była ta najlepsza, najpozytywniejsza, o 1,2%. 1,2%. Tyle tak naprawdę będzie mógł zagwarantować, aż Kamil się zaśmiał, tak. Także to tak wygląda z tym funduszem świadczeń gwarantowanych. Ja mówię polską nazwę, polskiego urzędu, no bo tak nam tutaj łatwiej. No i wczoraj oczywiście, czyli w środę, bo wy to oglądacie w sobotę, nagrywamy w czwartek, rozpoczyna się wielka akcja i to jest istotne, to nie jest coś, co się zaczęło teraz. To już było kilka lat temu. Mówiliśmy o tym na kwadransie z Kangą przynajmniej pół roku temu. Tak, że bank Credit Suisse, bank totalnie niezwiązany z krypto, nagle się okazuje, że brakuje mu sporej płynności, no i w tym momencie właściciel tego banku, główny, czyli to jest jakiś bank z Saudi Arabia, czyli z Arabii Saudyjskiej, odmawia dokapitalizowania, zapewnienia płynności, no i mamy niepokojącą sytuację, bodajże o 80% spadają akcje tego banku. Sytuację ratuje Bank Centralny Szwajcarii, który w nocy wydaje komunikat, że on pożyczył właśnie Credit Suisse 50 miliardów chyba dolarów. Kwoty są może nieistotne. Ważne jest to, żebyśmy porównali sobie skalę. SVB to jest wielki bank. Wielki to znaczy, to nie jest jakaś kasa pożyczkowa czy tam oszczędnościowa, to jest bank powiedzmy w okolicach 15 miejsca w skali banków w Stanach Zjednoczonych. 250 miliardów dolarów aktywów.
takim czymś zarządzał ten bank. Credit Suisse, no tutaj są znów zdania podzielone, bo różnie to należy liczyć, ale jest mowa o 1,2 biliona dolarów aktywów. To jest dosyć dużo i ta kwota, którą bank centralny Szwajcarii pożyczył, 50 miliardów, to jest po prostu kropla w morzu potrzeb. No tak, natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli okaże się, że szwajcarski czy Credit Suisse upada, no to będzie to uderzenie jak gdyby w ten fundament europejskiego spokoju, bo zawsze się mówiło, że przecież jest pewnie jak w banku i że Szwajcaria jest tym państwem, które jest najbezpieczniejszym państwem, jeżeli chodzi o przechowywanie majątku. Zresztą franki szwajcarskie zawsze się umacniały właśnie w czasie kryzysu. No, można powiedzieć, że chyba cały czas sama waluta szwajcarska wydaje się być dosyć dobrą ostoją, aczkolwiek sam Credit Suisse, o tym możemy zrobić jakiś osobny odcinek. To była bardzo ciekawa historia banku, który w pewnym momencie był jednym z przodujących banków, jeśli chodzi o pranie brudnych pieniędzy i tutaj mam na myśli pranie bardzo dużych kwot i to bardzo brudnych pieniędzy. Między innymi mafie z Bałkanów wykorzystywały ten bank do prania pieniędzy. Był bardzo duże postępowanie sądowe. Jeżeli znacie wyniki tego postępowania, to proszę napiszcie w komentarzach. Ja wiem, że część tych postępowań, bo tam było kilka, została utajnionych. No tak, o praniu brudnych pieniędzy to pewnie moglibyśmy dużo mówić i pewnie dużo jeszcze będziemy mówili, no bo to oni piorą, ale mówią, że to my, to znaczy kryptowalutowcy pierzemy. Ale wróćmy teraz, Łukasz, do tych amerykańskich banków jeszcze, no bo na przykład Signature to jest bank, który był kojarzony z kryptowalutami. Tak, Dlaczego? Crypto-friendly, obsługiwał kilka firm związanych z krypto, zapewniał ten on-ramping, czyli przyjmowanie wpłat dolarowych i wysyłanie dolarów do klientów, jeżeli chcieli. No to jest kluczowy ten styk fiat, krypto, to jest ten moment krytyczny, chociaż ciekawa rzecz się wydarzyła. Można powiedzieć, że zniknęły wszystkie banki obsługujące krypto do dolara. Zaraz właśnie będę chciał z Tobą o tym pogadać, ale jeszcze powiedzmy sobie, jakie dwie kluczowe firmy kryptowalutowe miały właśnie konto w Signature. To był Coinbase Tak. i Paxos. Te dwie firmy były istotnymi klientami Signature Bank. Zwracam uwagę, że atak na Paxosa i na Coinbase zaczął się wcześniej. Na Coinbase kojarzymy to z atakiem na Krakena, który musiał zapłacić $30 milionów w związku ze stakingiem i dokładnie bardzo podobna usługa jest świadczona przez Coinbase, który powiedział, nie zgadzamy się tutaj z SEC-iem, to nie urzędnik stanowi prawo. No a z Paxosem kojarzymy, no wiemy teraz o tym, że Pax Gold i BUSD są uznane za papiery wartościowe, przynajmniej przez SEC i ten atak nastąpił kilka tygodni temu. I jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności teraz widzimy, że ich główny bank, który obsługiwał te dwie organizacje, również dostaje po głowie. Dobra, Łukasz, to wyjaśnimy teraz, na czym polega kreacja pieniądza. Zanim będziemy wyjaśniali, na czym polega mechanizm obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych. No tak, generalnie bank, który dostaje depozyt, może część tego depozytu pożyczyć, zostawiając sobie obowiązkową rezerwę cząstkową. W Polsce ta stopa rezerwy cząstkowej 3,5%, w Stanach 10%, a w strefie euro 1%. No i teraz co to w praktyce oznacza? Weźmy ten 1%, żeby było prościej liczyć. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w strefie euro. Tak. Ja mam milion złotych, milion euro i przychodzę do Ciebie do banku i deponuję Ci ten milion euro. I ja mogę pożyczyć Kamilowi 999 tysięcy euro. Kamil ma pożyczone te 999 tysięcy euro, jeśli dobrze, nie, 990 tysięcy euro, tak. I może je zdeponować w kolejnym banku, a tamten bank może pożyczyć komuś innemu znowu o 1% mniej, o 1% mniej i w efekcie w całym systemie bankowym po kilkudziesięciu przejściach będzie prawie 100 milionów, czyli dokładnie 99. Jest taki wzór kalkulator, który to granica oblicza. ciągu i wtedy mamy
99 milionów, czyli z 1 miliona prawdziwych pieniędzy, system bankowy pożyczył 99 i od tego nalicza odsetki, bo to jest istotne. Skąd się bierze kwota na spłatę odsetek w No tym wszyscy systemie? muszą spłacać. Wszyscy, którzy pożyczyli, będą spłacali. No ale skąd je biorą? Wyobraźmy sobie, że nagle pracy. dzisiaj wszyscy chcą wziąć i spłacić. No to muszą skądś wziąć, nie wiem skąd, pewnie pójdą do banku pożyczyć. No ale przecież Albo- bank może pożyczyć, załóżmy, że wszystkie banki pożyczyły. Wszystkie banki pożyczyły i teraz wszyscy muszą oddawać z oprocentowaniem. Tak. Czyli A- wszyscy... I co, skąd biorą kasę na oprocentowanie? Skąd się w systemie bankowym biorą te środki? No bank emituje, bank centralny emituje Czyli środki. musi doemitowywać Tak. po to, żeby ten... Dobra. Bo ważne jest to, jak będziemy rozmawiali o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, że jak bank z jakiegoś powodu nagle gwałtownie spina dodruk pieniądza, to dochodzi do tego, że... Banki tracą płynność. Tak. Banki tracą płynność, nie mają źródła nowej gotówki, nie mają jak wypłacać ludziom... zasypać dziurę. Tak, nie mogą zasypać dziury bieżącymi, na bieżące potrzeby gotówkowe. Właśnie, bo teraz jeszcze istotne jest to, co robią banki. Banki w sytuacji, gdy nie udzielają kredytów, to kupują obligacje skarbowe. Obligacje Właśnie. skarbowe kupuje się na zasadzie takiej, że to są najczęściej 3-letnie albo 5-letnie. Uznaje się je za pewne, no bo bank centralny zawsze wykupi te obligacje. Wiadomo, ile się dostanie za te obligacje, no ale ponieważ istnieje rynek wtórny, no to uznaje się, że te obligacje są bardzo, bardzo płynne. I teraz, Łukasz, chciałbym się zapytać, czy jest różnica w gospodarce, jeżeli banki komercyjne zamiast udzielać kredytu osobom fizycznym, przedsiębiorcom, decydują się te środki przeznaczać na skup obligacji państwowych? No, zdecydowana, bo o ile jeszcze udzielają kredytów, no to można liczyć na to, że te kredyty są udzielane na inwestycje. Czyli stymulują gospodarkę. Stymulują gospodarkę, A tak. jeżeli banki skupują obligacje państwowe, to tak naprawdę państwo bierze tą kasę, która za którą już nic nie stoi i państwo finansuje w ten sposób swoją działalność. Tak. Ale za tymi pieniędzmi nic nie stoi. Czyli No nie to ma jest inwestycji. wybitnie pusty pieniądz. To trzeba jasno powiedzieć. No na pewno nie stymuluje on gospodarki, No, tak. bo państwo najczęściej zużywa te pieniądze na to, żeby albo jakieś programy socjalne, oczywiście to można tutaj dyskutować, czy pieniądz socjalny jest pieniądzem stymulującym gospodarkę, bo tu szkoły są różne, no ale z pewnością nie ma tutaj bezpośredniego takiego inwestowania. Tak. Nie? Dokończmy Tak. obligacje. Czemu SVB miał problem? Skąd to się wzięło? Jeżeli banki kupowały obligacje Skarbu Państwa, to one kupują na przykład 5-letnią obligację, teraz wymyślam liczby, proszę mnie nie krytykować, kupują $100 czy $100 obligację, która kupują ją na przykład po $950. Właśnie I wyjaśnimy, to za $95. To oznacza, że ja dzisiaj płacę $95, a państwo zobowiązuje się do tego, że za 5 lat wykupi tą obligację za $100. Tak. Czyli mamy bardzo prosty mechanizm. No i oczywiście, jeżeli ja na przykład za rok będę chciał sprzedać tą obligację komuś innemu, no to sprzedam ją pewnie za $96, tak? Bo już mogę sobie ten $1 powiedzmy z jakąś karą zrealizować, a ktoś inny mówi, a to będę miał tak jakby 4-letnią obligację, też zarobię. Nie? Wszystko jest świetnie. Wszystko jest świetnie, dopóki państwo sprzedaje w tej samej cenie te obligacje, czyli oprocentowanie tych obligacji nie zmienia się albo spada. To wszystko jest świetnie. Natomiast jeżeli nagle rośnie i to bardzo gwałtownie, to się okazuje, że ja tydzień temu kupiłem obligację za $95, która za 5 lat będzie za 100, a dzisiaj można kupić taką samą obligację, ale płacić $90. No bo państwo podniosło oprocentowanie. Albo za $80 już. I teraz jak ja stoję przed takim zadaniem, potrzebuję pieniędzy, to się okazuje, że moja obligacja, za którą zapłaciłem $95, powiedzmy za 4 lata ma być wykupiona, to ja tej obligacji nie sprzedam za $95, nie sprzedam za 96, to już w ogóle nie, za 95 nie ma szans, będę musiał ją sprzedać za na przykład $75. no tak. I to jest dla banku bardzo konkretna, bardzo istotna strata. I tutaj te straty w SVB tam były szacowane na jakieś kosmiczne pieniądze. Coś zlikwidowano, jakieś aktywa ze stratą ponad $1 miliarda.
no to są olbrzymie straty. Tak Silvergate Tak. próbował się ratować, a on jeszcze miał bardzo płynne aktywa, ale strata wynikła z likwidacji tych aktywów była większa niż tam 10-letni czy iluś Sześcioletni zysk tego banku. Więc to jest jakby pokazuje skalę problemu, jaka występuje. Łukasz, z czego wynikało to, czy masz intuicję, z czego wynikało to, że obligacje państwowe były lepiej oprocentowane, a mówiąc po chłopsku, miały promocję, że były taniej sprzedawane? No, wynika z tego, że bank centralny ma oprocentowanie. To jest to oprocentowanie wynikające z Fedu, które określa Fed i w zależności od tego, ile wynosi to oprocentowanie Fedu, po tyle są sprzedawane obligacje. Tam oczywiście jest jeszcze dodatkowo aukcja tych obligacji, to cały proces jest trochę zagmatwany. Żeby nie było łatwo. Jak chodziliśmy na te podstawowe lekcje ekonomii, to się mówiło, że właśnie bank centralny podnosi stopy procentowe po to, żeby mobilizować ludzi do tego, żeby zaczęli oszczędzać, a nie wydawać. Tak. No bo teoretycznie lepsze lokaty, ja idę do banku, dostaję lepsze oprocentowanie, a nie wydaję, nie konsumuję, bo jak konsumuję, to rośnie inflacja. A teraz tutaj doszło do takiej sytuacji, że właśnie podniesienie tych stop procentowych zaczyna szkodzić bankom, no bo nie ma dopływu nowego kapitału. Tak. Bank centralny wstrzymał dostarczanie płynności do banków, no i mamy efekt taki, że banki muszą, nie mając płynności, muszą zacząć likwidować swoje pozycje i to niestety z bardzo dużą stratą. No i jeszcze jedno mam do Ciebie pytanie. Czy masz wiedzę o tym, czy jak mamy tą stopę rezerw obowiązkowych, czy te 3,5%, które jest w Polsce, albo 1%, które jest w strefie euro, czy to musi być trzymane w czystej gotówce? Nie, to jest trzymane na kontach i to z tego, nie wiem do końca, natomiast z tego co wiem, to jest trzymane na kontach banku centralnego. Dobrze, ale czy to może być zamienione na obligacje? Nie, to musi zostać. Zawsze musi być to musi być jako środki zapewniające płynność. Tak? Dobra. No i teraz jakby w momencie, gdy zaczyna jakiś bank mówi, mamy słabą kondycję, to w tym momencie mamy zjawisko właśnie tego bank run, czyli runu na bank, się mówi po polsku. Ludzie na biegną. bank. No. Co to za zjawisko? Jest zjawisko, które jest samospełniającą się przepowiednią, bo przegra ten, kto będzie na końcu kolejki. Bieg na bank to jest to, że wszyscy chcą wypłacić swoje środki. W tym momencie bank, który ma zagrożoną płynność, wystarczy, że kilka procent albo kilkanaście procent osób będzie chciało wycofać swoje aktywa. W tym momencie nagle się okazuje, że bank nie ma z czego wypłacić, bo nie ma środków obrotowych. I jakby zamknięcie jednego oddziału powoduje automatycznie jeszcze zwiększony bank run, jeszcze większa fala paniki. A jak jest fala paniki na jednym banku, no to się rozlewa na drugi bank, na trzeci bank, na czwarty, no bo kurczę, wszyscy zaczynają się bać. Łukasz, powiedziałeś na początku tej audycji, że stopa rezerwy obowiązkowej w Stanach Zjednoczonych wynosi 10%. 10%, tak. W strefie euro wynosi 1%. No, są bardziej pewni z tego. Nie, bo teraz chcę powiedzieć, że 10% to w tym całym wachlarzu stóp obowiązkowych to jest bardzo dużo. Jeżeli amerykański system okazuje się niewydolny, to ja boję się pomyśleć, co takiego dzieje się w tej chwili w strefie euro. No, nie pamiętam ile, ale jakiś czas temu było wystąpienie jakiegoś eurodeputowanego w Parlamencie Europejskim, który w sposób prosty mówił, wszystkie banki, główne banki w strefie euro są bankrutami. One wszystkie są niewypłacalne i nie mają szansy osiągnąć tego momentu wypłacenia, ponieważ poinwestowały w złe fundusze, bo pamiętaj, że jeszcze jeżeli bank inwestuje w obligacje Skarbu Państwa, no to jest pewny pieniądz, no ale kto tam chce 2% zarabiać? Banki są chciwe, więc one chcą zarobić 10, 15, 20, no inwestują te nasze pieniądze, które my dajemy do banku w rzeczy dużo bardziej ryzykowne. No i nierzadko się zdarza, że taki bank odnotowuje stratę. Dobra, Łukasz, idźmy dalej. Bo chciałbym, żebyśmy sprawdzili przynajmniej jedną z możliwych teorii, która będzie tłumaczyła, co się dzieje i gdzie popełniono błędy. 2019, 2020, 2021 rok, wielki dodruk kasy. Tak. W ten sposób próbowano co zrobić? Ratować
no właśnie, ratować gospodarkę, nie doprowadzić do tego, żeby ludzie... Ostatnio rozmawiałem z znajomym a propos właśnie tego dodruku i tych zasilania wielkich molochów pieniędzmi państwowymi. On miał taką ciekawą obserwację, że to spowodowało, że te duże molochy mają nadpodaż gotówki. One mają olbrzymie zapasy gotówkowe i nie bardzo mają co z nimi zrobić. Utrzymują swoje skostniałe struktury, hamują przez to rozwój, no bo nie upadają. Są nieefektywne też. Tak, a są nieefektywne, nie wprowadzają nowych technologii. No tam padło ciekawe powiedzenie, no, z jakiej racji K-Markt istnieje, skoro on ma przestarzałe procesy logistyczne, przestarzały marketing, wszystko ma przestarzałe, ale ma pieniędzy po prostu jakoś niesamowicie dużo. Czy GE, dlaczego istnieje General Electric? No GE. Dlaczego istnieje, skoro to jest stara, skostniała instytucja, która nie jest w ogóle nikomu potrzebna, no ale ma pieniądze, no to istnieje. I swoim upadkiem nie jest w stanie oczyścić, dać miejsca nowym startupom, nowym biznesom, które bardziej dużo efektywny i nawet nie chodzi o efektywność, ale też to, czego rynek potrzebuje. Że rynek potrzebuje, no, wyobraź sobie, że mamy skostniałego dostawcę usług dostarczania paczek. Tak. Myśmy tak mieli bardzo długo. I nie da się zbudować nowego biznesu, no bo wszyscy będą używali tego dostawcy, tego kuriera. Jeszcze jest przymus państwowy. Tam się pojawiają się do sytuacji na przykład Poczty Polskiej, tak, gdzie były przetargi państwowe, sądowe, które były, sądy musiały korzystać z usług poczty, tam potem była zmiana i tak się jakoś udało. Właśnie to jest dobry przykład na to, że przełamanie monopolu powoduje, że powstają usługi znacznie lepsze, no bo w tej chwili możemy powiedzieć, że to, że istnieją paczkomaty, Tak. ja nie wiem, czy ja mogę mówić, bo tam jakaś afera była w internecie, że paczkomat, to teraz nie wolno mówić, że idę odebrać z paczkomatu, tylko idę odebrać z paczkomat. R znaczek, bo oni zarezerwowali, teraz mówią, że musi być... To taki żarcik na boku. Paczkomaty istnieją tylko dlatego, że udało się przełamać monopol państwowy InPostowi i on mógł szukać w swoim rozwoju nowych usług i mógł je świadczyć. Zwróć uwagę na to, że InPost na pewno nie raz słyszał, że łamie prawo, że obchodzi prawo. Tak, na pewno jak wkładał przychodził blaszki, regulator, jakiś urzędnik i mówił, łamiecie prawo, pójdziecie do więzienia, ale InPost mówił, my robimy swoje. I dzięki temu, że tam ludzie mieli odwagę i pasję, nie przypadkiem używam tych dwóch słów, no my dzisiaj możemy korzystać po prostu z naprawdę wspaniałej usługi pocztowej. Nie chcemy reklamować InPostu, ale jednak mamy tutaj szacunek. Wracam do tego momentu, kiedy nastąpił dodruk pieniądza, bo ten dodruk to tak naprawdę było wpuszczanie, nie wiem, kokainy do obiegu, tak mi się wydaje, bo na chwilę jak gdyby gospodarka tutaj zaczęła teoretycznie puknąć. Cukru, dobrze. Pamiętasz, twoi znajomi, tak też było, twoi znajomi w Stanach mówili, że co zrobili z tymi pieniędzmi, które w magiczny sposób pojawiły się w ich portfelu w wyniku tego dodruku? Bardzo wielu z nich kupiło krypto. Czy to było zamiarem, myślisz, Fedu, który... Zdecydowanie nie. Weźmy to pod uwagę. Okej. W pewnym momencie doświadczamy na całym świecie, ale również w Stanach, galopującej inflacji. No więc co robi Fed? Fed mówi, zapinamy pasa. Będziemy... Tak, wstrzymujemy dodruk pieniądza, podnosimy stopy procentowe. No i inflacja faktycznie zaczyna zwalniać, ale... No, wczorajsze odczyty pokazały, że znowu zwolniła w Stanach Zjednoczonych. Tak, no że tutaj są jakby jakieś efekty, no ale no właśnie ludzie, myślę, że i w Fedzie i też w SEC-u, te urzędy ze sobą współpracują, dostrzegają, że hola, jak my nie zaczniemy drukować nowo pieniędzy, to ten system, który jest pusty w gruncie rzeczy, system bankowy upadnie. Więc co się zaczyna dziać już od kilku grubych miesięcy, jeżeli chodzi o świat krypto w Stanach Zjednoczonych? Czy doświadczamy jakiegoś ostracyzmu?
No tak, zdecydowanie. Myślę, że Fed dostrzega zagrożenie w krypto, dostrzega, że środki mogą tam uciekać, zamiast być wpompowywane w gospodarkę, w konsumpcję, o może tak, to mogą być wpompowywane w krypto, no bo ludzie szukają racjonalnego zastosowania pieniądza. Nie chcą być zmuszani do tego, żeby wydać ten pieniądz, który dostali w taki sposób, który jest dla nich nieciekawy, to oni szukają takiego, żeby był dla nich ciekawy. No i oni mogą chcieć kupować krypto, chociaż muszę powiedzieć, że chyba im się nie udało, bo Katie Wood, to jest menadżerka ARK Investment, bodajże takiego dużego funduszu, wypowiedziała się w czwartek, czy dzisiaj, jak nagrywamy, powiedziała się, że rynek pokazał, że Bitcoin staje się takim bezpieczną przystanią. No, Michael Saylor powiedział, że bank Bitcoina działa nieprzerwanie. Tak, to widziałem, to bardzo mi się to podobało. Bitcoin Bank dalej działa, zapraszamy. No, to jest prawda. Ludzie w pewnym momencie, jak mieli stablecoiny, zaczęło się robić nieciekawie, to co oni zaczęli robić? Nie wypłacali stablecoinów. Oni zaczęli kupować krypto. I to kupowali w taki sposób, że po prostu mamy dwucyfrowe wzrosty, osiągnęliśmy poziom cen, który nie był widoczny od bardzo wielu miesięcy, więc wydaje się, że nastawienie rynku jest bardzo pro-krypto i nie dziwię się. Nie dziwię się, bo wszyscy zaczynają czuć pewną niepewność, gdy regulator zaczyna robić jakieś dziwne, zaczyna się zachowywać w sposób jakiś taki trochę nieprzewidywalny, bo to jest też ciekawe. Oglądałem chyba w CNBC albo Fox News była dyskusja na temat finansów i tam jeden analityk powiedział bardzo ciekawą rzecz. Nie chodzi o wysokość tej zapomniałem jak się nazywa, stopy procentowej tej interest rate. Tak, którą ustala Fed. Nie chodzi o to, czy ona że ona musi wynosić 1% albo 5%. Nie, tu chodzi o niepewność. Jest duża niepewność. W Stanach Zjednoczonych stopy procentowe były już bardzo długo powyżej 5%. I gospodarka się bardzo dobrze rozwijała. Problemem teraz jest to, że mamy bardzo dużą niepewność, bardzo gwałtowne wzrosty. Tak naprawdę, można powiedzieć, ludzie nie wiedzą, co będzie jutro. I przez to zaczynają postrzegać negatywnie te działania, które są prowadzone przez regulatora i uciekają tam, gdzie widzą jakąś większą pewność. Zresztą i bezpieczeństwo. Nie? Upadek 4 banków, cena Bitcoina do góry o kilka tysięcy dolarów. Czekam aż Credit Suisse upadnie, bo wtedy będziemy mieli na pewno możemy grać pod wzrosty, tak. Ale to Łukasz, powiem Ci, co myślę. Myślę o tym, że naprawdę to się dzieje. Powiem coś bardzo ważnego. Upadek Luny, ataki na USDT, atak na BUSD, to jest po prostu odcinanie dolara od krypto, żeby wtedy, kiedy się zwolni na nowo politykę monetarną, te pieniądze nie uciekały w krypto. I te zachowania regulatorów, i myślę sobie, tego nie jestem pewny, bo do końca ciężko mi teraz w tej całej układance położyć FTX-a. Co on tam robił, ale myślę sobie, że FTX, który był przecież tym wielkim głosicielem, Samuel Bankman, regulacji, ograniczeń, no bo przecież wiemy, że to miało być amerykańskie narzędzie do tego, żeby jakoś ograniczyć ten obieg krypto, ale tak. Eksperyment, jak się okazuje, nie wyszedł. No tam ciekawe dane ostatnio były opublikowane. Otóż ten komisarz, który zarządza w tej chwili tą masą upadłościową FTX, to napisali, że w tej chwili są pewni kwoty, aktualnie ustalona kwota, która tylko może rosnąć. Tak. Ustalono kwotę, jaką Samuel Bankman, czy w ogóle została zużyta na przelewy gotówkowe dla Samuela Bankmana i tam osób współpracujących. To jest 3,5 czy 3,4 miliarda dolarów. Oni sobie wypłacili ze środków klientów. Tak, bo środki klientów zostały przekazane do Alameda Research, a Alameda Research zaczęła udzielać pożyczek i jakieś tam wypłaty robiła do tych osób już prywatnie, z czego 2,2 miliarda dolara to tylko Samuel Bankman. I tutaj, uwaga, niewliczone jest zakup za 240 milionów dolarów luksusowych rezydencji na Bahama,
nie ma dotacji charytatywnych, nie ma dotacji politycznych, nie ma wliczonych w to różnego rodzaju bardzo wysokich transferów do spółek zależnych. Także ta kwota 2,2 miliarda dolara to jest po prostu gotówka, którą Samuel Bankman sobie wziął. Tak. Czy widzisz pewną korelację, pewne podobieństwo minimalne, jak Alameda była tak naprawdę instytucją, która służyła FTX-owi do tego, żeby wypłacać środki. Tak, no chociaż ja muszę powiedzieć, nie chcę tutaj Nawet nie musimy... oceniać bardzo, bo wydaje mi się, że faktycznie na początku Alameda była po prostu funduszem, który grał na rynku. Potem oni wymyślili sobie coś i ulegli pokusie tego, żeby zwiększyć skalę działania Alamedy, wykorzystując środki nie inwestorów, tylko Ale Alameda miała te ludzi z środki FTX-a. zwracać w końcu do FTX-a. Tak, taki był plan, oczywiście, No. tylko nie pykło. Dokładnie, nie pykło. Więc ja widzę bardzo duże podobieństwo pomiędzy tym, jak banki komercyjne poprzez skup obligacji skarbowych przekazują środki do rządu amerykańskiego. No tak. I to jest po prostu, wiemy kto od kogo się uczył. Jeszcze jedno pytanie, ostatnie. Nie musimy w tej chwili udzielać odpowiedzi. Czy nie jest dla Ciebie zastanawiające, że w momencie, kiedy zaczyna się bardzo duży ostracyzm kryptowalutowy w Stanach Zjednoczonych, Chiny poluźniają politykę kryptowalutową? No, może to być element walki, nie? Bo to tam, słuchajcie, cały czas wrze, cały czas tam pod tym, my tego nie widzimy, to nie jest coś, co jesteśmy w stanie obserwować tak na bieżąco, ale wydaje mi się, że tam jest bardzo, bardzo duże napięcie. Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać o jeszcze jednym napięciu, o którym się my w ogóle nie mówimy, Tak. bo jest jeszcze bardzo duże napięcie między Chinami a Indiami. Tam jest, to jest takie olbrzymie napięcie, którego my w ogóle nie widzimy, bo my nie jesteśmy tam jakoś zanurzeni w tamtej części. My tu widzimy napięcia między Polską a Niemcami, Ukrainą a Rosją, tak, tak. Rosją, a tam napięcia pomiędzy Indiami a Chinami też są bardzo, bardzo silne. No, na pewno dzieje się dużo rzeczy. Ja myślę, że krypto jest tutaj jakimś małym wydarzeniem, natomiast może się okazać, że na przykład system finansowy aktualny padnie, a krypto zostanie. No, to, że krypto zostanie, to wiemy. Tak. No bo to nie już No, ale nawet nie jest kwestia... że tak. padnie ten system. Może się tak okazać. Czy nie ma tutaj żadnych jakichś pewnych barier, których nie da się pokonać. Może wystarczy kilka ruchów, wystarczy, że Deutsche Bank padnie, że będziemy mieli sytuacje, w których Chiny zaczną zrzucać obligacje, ten dług Stanów. No, to jest w ogóle... Będziemy mieli niesamowitą No bo rzecz. może się wydarzyć, że Chiny, które zgodnie z moją wiedzą, nieprofesjonalną, tylko powiedzmy taką hobbystyczną, największym posiadaczem obligacji amerykańskich, tak, długu są Chiny. Oni mają jakąś niebotyczną I wartość. co by było, gdyby nagle wpuściły te obligacje na rynek? Czy amerykańskie banki mogłyby poczuć Tam niepokój? Trump miał pewną koncepcję, co może zrobić. Za dużo gadamy Tak. już. Chyba musimy kończyć powoli. Mega ciekawa dyskusja. To co, kończymy okrzykami, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Już się nagadałem. Dobrze, więc mój okrzyk na dzisiaj to używaj odważnie kangi i kryptowalut, w skrócie WOKIK. A mój klasycznie Bitcoin ciągle królem i BCK. I apel teraz do Was wszystkich, jak zawsze, subskrybujcie, lajkujcie, napiszcie jakiś komentarz, jakikolwiek techniczny, czyli jestem fajny, oglądałem, to też jest przydatne, ale jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, to też nie pogardzimy, chętnie czytamy Wasze komentarze. Miejcie wpływ na to, o czym mówimy. Czekamy na propozycje tematów w sumie też. Tak jest. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się we wtorek o 9:30. Cześć. Bum, 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 bum. Już piję. Bum, 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 bum. Łukasz pije kawę. Odstawiam. No, świeżo bursztynowy, dzięcielina pała i gryka jak śnieg biała. Nie znam tego. Mickiewicz. Ale gdzie? W inwokacji. Poważnie? No co? Tak. wy?
Litwo, ojczyzno moja, ty No. jesteś jak zdrowy, nie ci trzeba jest Ten tylko się dowie, kto cię straci. Jakiś piękny sztówca jest do wizji, opisuje botańcznie po tobie, gdzie bursztynowy świeży, gryka jak śnieg biały, gdzie po niejskim rumieńcem dzięcielina pała. O, O, to ja tak daleko nie doczytałem. Coco Jumbo i do przodu. Mam tytuł odcinka wymyśliłem. Na rezerwie. A trzeba tylko na tym napisać jakiś...